Dzień dobry, witam Was kochani. Przychodzę do Was dzisiaj z nowym filmem, który jest naprawdę, myślę, bardzo ważny, zwłaszcza dla osób, które budują się wewnętrznie, próbują pracy takiej samodzielnej ze sobą, szukają ludzi i wsparcia odnośnie tego, a myślę, że ten temat jest dość powszechny i znany bardzo, zwłaszcza w środowisku kobiet. Będę mówić dzisiaj personalnie, może personalnie będę mówić prosto do kobiet, ale to też może i dotyczyć również mężczyzn, bo znam też i takie sytuacje. Zatem temat dzisiejszy to dlaczego boję się, że on odejdzie, dlaczego boję się, że on zakocha się w innej osobie, dlaczego ja boję się, że mój partner, kiedy wyjdzie nawet na spacer, może kogoś poznać, kiedy wychodzi do sklepu, że tam też może kogoś poznać, że kiedy samodzielnie gdzieś wyrusza, że też może z kimś się spotkać i poznać. No właśnie, i wytworzył się taki lęk w nas, nie? Że mamy ten lęk w sobie, że partner od nas odejdzie i pozna kogoś innego. I teraz zastanówmy się nad kilkoma kwestiami, bo ten temat może dotyczyć wielu, tak naprawdę, z wielu źródeł może pochodzić ten lęk. I zaczynajmy od dzieciństwa. Zobaczmy, w jaki sposób traktowali nas nasi opiekunowie, w jaki sposób traktowała nas mama i tata, co do nas mówili. Bo jeśli do nas mówili na przykład, że jesteśmy niczego warci, że inne dzieci są fajniejsze, że nie poradzisz sobie z czymś, że na przykład mama, kiedy mówiła, że ta sąsiadki córka to jest taka mądra, to jest taka inteligentna, jest taka grzeczna, poukładana, ty możesz odbierać to jako krytykę i czuć się w jakiś sposób gorszą, na przykład. I wówczas ten obraz jest taki trochę przykrzywiony nas prawdziwych. I poprzez te wszystkie lata, kiedy dojrzewaliśmy w jakimś środowisku i jeszcze czasem ono potwierdzało nam to już będąc starszymi dziećmi, czy potem już dorosłymi osobami, to cały czas ten program żyje w nas, nie? I cały czas my sobie szeptamy do siebie właśnie te słowa, które były nam powtarzane w dzieciństwie. Jestem do niczego, jestem nieważny, jestem trudnym dzieckiem na przykład. Że ciągle są ze mną jakieś problemy. I może właśnie dzięki temu albo przez to wytworzy się taki obraz, że mój partner znajdzie sobie ważniejszą, fajniejszą osobę, bardziej atrakcyjniejszą, ciekawszą ode mnie, która na przykład w jakiś sposób będzie spełniała moje oczekiwania, a nie jego. Bo on w jakiś sposób, on nawet nie wie, że my tak o sobie myślimy. Więc to my sami o sobie myślimy przez to, co zostało wypracowane w przeszłości. No właśnie, i z tym dalej się wiąże to, jak wyglądam, jak ja patrzę na swoje ciało, czy ja lubię swoje ciało, czy mi się podoba moje ciało. Czy ja lubię piersi, tak jakie są, budowa mojego ciała, kształt mojego ciała, nogi, włosy, uśmiech. Czy ja widzę w sobie te fajne rzeczy? Czy porównuję siebie z inną na przykład kobietą i widzę, że ona jest bardziej atrakcyjna ode mnie? Bo ona na przykład ma fajne, duże piersi, a ja ich nie mam. Bo ona ma fajne, krągłe kształty, a ja ich nie mam. I już tutaj cały czas programujemy się wciąż tym samym programem. Jestem właściwie mało seksowna, nie? Mało jakaś taka sensualna, mało kobieca i życie jeszcze będzie nas w tym utwierdzać, co sobie myślimy o sobie, poprzez pokazywanie nam kobiet, które są właśnie bardziej kształtne, kobiece, sensualne i my patrząc na nie będziemy czuć się gorszymi na przykład. Nie mówię tutaj o kobietach, no ale to też dotyczy mężczyzn. Kolejna rzecz, nasze wewnętrzne, nasza osobowość, kim jestem.
jaki mam charakter, co robię, czy ja lubię to, co robię, czy mi się podoba to, co robię, czy czuję się z tym, co robię dobrze, czy robię coś wbrew sobie, czym się zajmuję, czy to dotyczy naszej pasji jakiejś, czy pracy, czy to jest to, co ja lubię. Bo jeśli ty tego nie lubisz, to co, to ty będziesz sobie to mówić, że ty tego nie lubisz. A jak ty tego nie lubisz, to ta druga osoba też będzie czuła, że ty tego nie lubisz, że ty gdzieś nie możesz siebie odnaleźć w tym wszystkim. Więc ważne jest znaleźć i zrobić to, co lubię i to, co będzie mnie wewnętrznie uszczęśliwiać, bo dzięki temu ta energia szczęścia będzie wychodzić na zewnątrz. Emocje. Czy ja sobie radzę z tymi emocjami? Bo jeśli ja ich nie akceptuję, czyli agresji, złości, strachu, lęku, będę ukrywać też jakąś manipulację, że ja kontrolę, że to wszystko będę miała w sobie, ale w jakiś sposób nie będę tego jakby akceptować, to ta druga osoba też nie będzie tego we mnie akceptować. I wiadomo, że te takie silne emocje w nas, one bardziej przyciągają ludzi, bardziej pokazują jakby nas. Są mocne, takie wyraźne, bo one są silne i one szybko do naszego umysłu i naszego i innych bardzo szybko przyciągają naszą atencję. I wtedy łatwiej jest nam powtarzać ten program, właśnie, że mam te emocje, że jestem taki, że jestem taka i widzieć siebie właśnie w takim złym trochę świetle. A jak my siebie takich widzimy, my nie akceptujemy siebie z tym stanem, to i partner nas nie będzie też szanował i traktował i akceptował tych naszych cech. Mało tego, ten obraz siebie będzie nam się ciągle powtarzał w nas i każde spojrzenie jego na inną kobietę na przykład, każde spojrzenie tej kobiety na innego mężczyznę będzie nam przypominać o tych naszych emocjach, że ta osoba pewnie ona ich nie ma. Ta osoba pewnie ona sobie świetnie z tym wszystkim radzi. I będziemy siebie porównywać i będziemy siebie katować dalej i cały czas powtarzać ten stary program. To, co robimy, to w jaki sposób podchodzimy właśnie do życia każdego dnia, jak się ze sobą czujemy, ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem, ze swoimi uczuciami, ze swoimi potrzebami, ze sobą samym, tak też będzie środowisko z zewnątrz oddziaływać na nas i jeśli tu się wytworzy moc w nas, jeśli tutaj uwierzymy w swoje słowa, jeśli zaczniemy kreować siebie na fantastycznych ludzi, każdego dnia wypisywać, w czym jestem dobry, co fajnego robię, wdzięczny za to, co mam, czuć piękno, doceniać swoje ciało, co mam w sobie fantastycznego, odwracać tą sytuację starą w tą nową, to może zacząć zmieniać się energia w nas i ona zacznie się zmieniać. I zacznie się zmieniać sposób myślenia o nas. I zaczniemy ten lęk o tym, że partner nas zostawi, będzie już mniejszy, bo tam zacznie się wytwarzać w nas obraz siebie dobrych. Dlaczego ma ktoś odchodzić do innej osoby, skoro ja czuję się fajnie ze sobą? Skoro ja czuję się fantastycznie, skoro ja tryskam dobrym samopoczuciem, znam siebie, umiem mówić o tych swoich stanach, umiem radzić sobie ze swoimi trudnościami, to wówczas może tak być, że partner odejdzie do innej osoby i może tak być, oczywiście, że tak, ale kiedy ty wewnętrznie pracujesz ze sobą i każdego dnia mówisz sobie, jak jesteś fantastyczna i dobra, to nawet nie masz tego lęku w sobie, że on może odejść. A jak nie masz tego lęku w sobie, to zaczynasz zajmować się nagle swoimi rzeczami jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej zajmujesz się swoimi potrzebami, jeszcze bardziej zajmujesz i opiekujesz się sobą, jeszcze bardziej wiesz, czego chcesz, jeszcze bardziej umiesz powiedzieć to wprost i na głos. A jak umiesz powiedzieć to wprost i na głos, to ta druga osoba automatycznie będzie ci też dawać to wszystko,
kim ty jesteś wewnątrz i jaki jesteś, jaka jesteś. Tak to działa. Ten lęk oczywiście też przed odejściem, te obrazy, które się pojawiają w momencie, kiedy partner gdzieś jedzie, na przykład sam, to potrzeba trochę popracować z tym i ten obraz za każdym razem złapać go. I za każdym razem zapytać siebie właśnie dlaczego ja ten obraz taki mam. Wejść w ten obraz, poszperać tam, wejść trochę głębiej, zobaczyć co tam takiego jest, że on co chwilę się pojawia. I przyjmować to i do swojego ciała i czuć to. Czuć to uczucie takie, które w nas się pojawia, właśnie tego takiego wewnętrznego niepokoju. I niech on będzie z nami. Niech pojawi się ten obraz. Przyjmijmy ten obraz, że ten partner właśnie może mnie w jakiś sposób zdradzić. Przyjmijmy i zaakceptujmy to. Ważne jest też właśnie regularne i każdego dnia powtarzanie sobie, czego ja chcę, jak chcę żyć, przypominanie sobie o tym, jak ja chcę. I czuć to, jakbym ja tu już miała. Czuć po prostu to wewnętrznie, że mam fantastyczną relację, że ten mój partner jest ze mną blisko, że on daje mi to wsparcie, tą miłość, tą bliskość, tą akceptację mnie. Też właśnie z tej drugiej strony, że to dostaję. Daję to sobie, ale też z drugiej strony to dostaję. Ten obraz, powtarzać sobie to każdego dnia, ale powtarzać też sobie, jaka jestem fajna, wypisywać to sobie, jaką jestem fantastyczną, mądrą kobietą. Jak dużo mam dobrego w sobie i podążać za tym obrazem każdego dnia, za tymi fantastycznymi cechami, znaleźć kilka i powtarzać, jestem taka, mam to, jestem, czuję, jestem w tym. Tak jakbyś to miała właśnie, tak jakbyś była $1 000 000, za którą oglądają się wszyscy mężczyźni. Jakbyś był fantastycznym, przystojnym, cudownie myślącym facetem, inteligentnym, z pewnością siebie, z otwartością serca. To i tak też będą widzieli Ciebie inne kobiety. I to jest to. Co jeszcze? Obraz tej właśnie kobiecości, tej lekkości, na przykład u kobiet. Bo może być tak, że boisz się, że odejdzie ten partner od Ciebie, bo właśnie masz ten obraz siebie takiej ciężkiej, trudnej, kontrolującej, niefajnej osoby, takiej z negatywnymi myślami o sobie właśnie, z negatywnym tym obrazem, nie? Ta siła tych emocji, ona właśnie w nas, ta niestabilność tych emocji, może tak, niestabilność czucia się niebezpiecznym w tym, co mam, może być przyczyną tego, że ten lęk jeszcze bardziej się wytwarza, że ja w jakiś sposób powoduję na przykład kłótnie, powoduję jakieś zamieszania w tej relacji, winę biorę ciągle na siebie i właśnie ciągle wytwarza się znowu ten lęk, że ten partner dlaczego ma ze mną być, skoro ja ciągle nie umiem kontrolować tych emocji, to ja ciągle sobie z nimi nie radzę, to ja ciągle mam ten lęk, to ja ciągle wyskakuję z czymś do niego. I czucie się z tym niebezpiecznie, czucie się z tym, że nie mogę sobie z tym poradzić, również będzie powodował jeszcze większy lęk przed odejściem tego partnera, nie? Od nas. Kolejną rzeczą może być to, że on jest niestabilny wewnętrznie i emocjonalnie. Że jest na tyle nieświadomy, że gdzie nie pójdzie, to on popełni jakieś głupstwo właśnie. Że on jest ze mną, ale
Na pewno on nie mówi prawdy w tym, że on na przykład jedzie tylko po prostu odpocząć gdzieś i pobyć sam ze sobą. Że on będziemy szukać, że on zawsze gdzieś tam będzie szukał w sobie, ale to też jest nasze. To też jest nasze, że my sobie myślimy o tym, co on i że on jest nieodpowiedzialny, że on jest słaby. Dlaczego ja tak myślę? Że on jest słaby, nieodpowiedzialny i że on mnie zrani. Co takiego jest we mnie? Bo prawdopodobnie on może pokazać ci, że to właśnie ty jesteś w jakiś sposób nielojalny, nielojalna, że to ty w jakiś sposób może jesteś nieuczciwy, nieuczciwa i że to ty masz jakieś w głowie machlojki i to ty masz w głowie właśnie tą chęć zdrady, nie? I twoje potrzeby są w jakiś sposób niezrealizowane i szukasz gdzieś czegoś na zewnątrz. Kiedy ty tak o sobie myślisz, to i myślisz też tak o drugiej osobie, że ta druga osoba jest taka sama. Jeśli masz w jakiś sposób uregulowaną, niezbalansowaną taką energię seksualną, nie? Czyli takie mocne poczucie, że ta twoja seksualność jest taka, masz ogromną potrzebę na seks, masz jakieś fantazje, które na przykład mogą z innymi osobami, które są może nieuczciwe w jakiś sposób. A może jest coś, gdzie masz bardzo duże potrzebowanie na seks w różnych miejscach, właśnie z różnymi ludźmi, że odpalasz się szybko, nie? Seksualnie widząc na przykład roznegliżowaną kobietę, nie? Przyciąga ona twoją atencję. Albo właśnie, i to też dotyczy kobiet i mężczyzn, bo czasem jest tak, że kobieta, patrząc na roznegliżowaną kobietę, taką sobie myśli gdzieś podświadomie, seksualnie, może być jakiś taki obraz, może siebie właśnie, obraz może z tą seksualnością jest coś tam niepoukładane. Dlaczego przychodzą nam takie myśli? Takie myśli o innych na przykład kobietach, które w jakiś sposób są bardzo mocno odkryte. Że mamy jakieś zaburzenia związane z seksem, czyli zaburzenia związane z nadmiernym chceniem, albo w ogóle nie chcemy tego seksu, nie? I może się to odzwierciedlać właśnie w ten sposób, że my będziemy w jakiś sposób też patrzeć na tą drugą osobę, że ona też jest taka. Wiecie, tego jest bardzo dużo i zobaczcie, ja tu powiedziałam o kilku rzeczach, ale gdybym tak jeszcze posiedziała i pomyślała, to znalazłoby się o wiele, wiele więcej. Czasem też, i myślę, że to też jest bardzo ważny temat właśnie tej kobiecości i męskości. Kiedy jesteśmy takimi jeszcze wewnętrznie małymi dziewczynkami albo małymi chłopcami, to będziemy bać się dorosnąć, wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje zdrowie, za swoje potrzeby, ale też finansowo na przykład, nie? I kiedy jesteśmy w relacji i to na przykład partner nas utrzymuje, bo my nie mamy jakby takiej siły i energii do tego, że my możemy coś zbudować same. I to, że my na przykład, że nas utrzymuje partner, też może być tym, że my czujemy się gorzej ze sobą i że on odejdzie do innej osoby, która będzie to miała, która będzie dojrzała wewnątrz, która będzie coś robiła fajnego, nie? Bo zobaczcie, ta niedojrzałość wynika z tego, że boimy się czegoś, nie? Boimy się ludzi, ale to może jest temat też ważny na cały film. Ja jeszcze o tym pomyślę. Zatem, kochani, zobaczcie, my po prostu potrzebujemy wewnętrznie siebie zbudować. Naszą seksualność, naszą kobiecość i męskość. Dwie jakby strony są ważne. Radzenia sobie właśnie
materialnie, ta pasja, którą mamy, to co robimy, to co kochamy, spędzanie czasu ze sobą, umieć być ze sobą, umieć radzić sobie z emocjami, umieć pracować sobie z tymi lękami, radzić sobie z nimi, widzieć je, rozwijać się. I wtedy ten lęk, on pomału się zmniejsza. Ten lęk, on pomalutku ustępuje temu, co zaczynam w sobie czuć i jakby odzyskuję siebie, swoją taką moc. Jako człowieka zaczynam widzieć siebie jako człowieka, bo już patrzę na siebie. I w momencie, kiedy nawet ten partner odejdzie, taki scenariusz, to ty masz wszystko, z czym poradzisz sobie. Masz finanse, masz pełen obraz siebie, robisz to, co lubisz, spędzasz dnie w jakiś sposób, rozumiesz siebie, rozumiesz swoje stany. I ta moc i ta wewnętrzna taka siła, ona pozwoli ci przejść przez to, nawet jeśli to się wydarzy. Więc bycie dla siebie jest priorytetowe tutaj, bo bycie dla siebie daje i ze sobą poczucie bezpieczeństwa, którego my nie musimy szukać na zewnątrz, bo my to poczucie bezpieczeństwa już będziemy mieli w sobie. Nikt nas nie musi zapewniać o swojej miłości. My nie musimy kontrolować, bo my mamy poczucie siebie mocnych, fantastyczny obraz siebie. Poradzimy sobie z każdą rzeczą. Ta wiara głęboka w siebie. Ta wiara, która pochodzi z doświadczeń, z dawania sobie tego, czego chcemy, z wypracowania sobie tych wszystkich różnych traum i lęków i podążanie cały czas do przodu z uśmiechem, z taką prawdą, z taką czystością i to uczenie się tego, żeby iść za prawdą, za sobą za każdym razem, za miłością, taką miłością, którą czujemy, że siebie lubimy, że lubimy swoją codzienność, swój dzień. Da nam właśnie ten wewnętrzny spokój i te lęki odejdą. I ten obraz, i zobaczymy, że nawet ten partner rzeczywiście, możemy go zobaczyć, jakim on jest naprawdę. I łatwiej będziemy reagować na sytuacje z zewnątrz, bo będziemy je trochę inaczej rozumieć. Że na przykład partner wyjeżdża sam, nie dlatego, że chce kogoś poznać, ale chce odpocząć wewnętrznie, pobyć sam, pomyśleć. Chce w jakiś sposób zbudować też siebie. Chce w jakiś sposób poznać siebie. Że kiedy bierze telefon, to chce po prostu coś poczytać, odreagować, odkleić się od czegoś, od ciągłej na przykład rutyny dnia jakby. Trochę zapomnieć, odstresować. Więc kochani, spójrzcie na to w ten sposób. O wiele będzie prościej się z tym wszystkim pogodzić. Tyle. Subskrybujcie mój kanał, zapraszam do lajkowania. Jeśli chcecie dostawać nowe filmy, to kliknijcie w dzwoneczek. Zapraszam do komentarzy, piszcie, pytajcie. I jeśli potrzebujecie wsparcia takiego mentalnego, to również zapraszam. Robię takie sesje online. Jestem certyfikowanym coachem i możemy się spotkać i przejść pewien etap jakiś ważny dla Ciebie. Tyle. Kochani, pozdrawiam. Miłego dnia. Cześć.